SUV-ami jest trochę jak z pralką z funkcją Wi-Fi. Nie przyniesie nam żadnych wymiernych korzyści, bo przecież nie wyjmie sama prania i go nie rozwiesi. Ale mimo to chcemy pralkę z podłączeniem do internetu. I dokładnie tak samo ma się rzecz z samochodami na szczudłach. Wmawiamy sobie, że są praktyczniejsze, bezpieczniejsze, że w razie potrzeby wjedziemy nimi w teren. Ale prawda jest taka, że jedyny offroad, jaki uprawiają SUV-y, to parkowanie na miejskich klombach. Koniec, kropka. W niczym nie są lepsze choćby od klasycznych kombiaków. Ale my kombi nie chcemy. Chcemy SUV-ów i crossoverów i dane rynkowe dowodzą tego czarno na białym. Już 60% wszystkich nowych aut rejestrowanych w Polsce reprezentuje te segmenty. Sedany, kombi, hatchbacki zostały zepchnięte do narożnika. Dlatego dzisiaj na kanale Find Car znowu porównanie SUV-ów. Tym razem dużych, rodzinnych, z wielkimi bagażnikami, napędami na 4 koła, porządnie wyposażonych, kosztujących między 250 a 300 tysięcy złotych. Oczywiście nowych i używanych i oczywiście takich, które możecie znaleźć na naszej platformie findcar.pl. Bohater numer 1. Kia Sorento 2,2 litra CRDI Prestige Line za 271 990 zł. Jeszcze kilka lat temu zdanie Kia za prawie 300 tysięcy złotych brzmiałoby jak próba wyłudzenia dużej sumy pieniędzy metodą na dealera. Ale dzisiaj takie ceny popularnych aut nikogo już nie dziwią, szczególnie gdy oferują one tyle co Sorento. Przede wszystkim samochód ma pod maską silnik, który wielu ekoświrów i polityków próbuje bezpodstawnie skazać na śmierć. Diesla o pojemności 2,2 litra. Może nie ma on spektakularnej mocy, bo jedynie 193 konie, ale nadrabia kulturą pracy i wysokim momentem obrotowym wynoszącym 440 Nm. W połączeniu z 8-biegową skrzynią DCT i napędem na 4 koła daje to naprawdę przyzwoite odczucia z jazdy. 9,7 sekundy do 100 na godzinę to nie rekord świata, ale jeżeli chodzi o wyposażenie wersji Prestige Line, to Kia Sorento pokazuje środkowy palec nawet niektórym modelom z segmentu premium. Skóra nappa na fotelach, które są wentylowane, podgrzewane, elektrycznie sterowane i mają nawet podnóżki, a fotel kierowcy dodatkowo funkcję masażu. Audio Bose z 12 głośnikami, elektrycznie regulowana i podgrzewana kierownica, cyfrowy kluczyk, czytnik linii papilarnych, wyświetlacz head-up, absolutnie wszystkie systemy wsparcia kierowcy, łącznie z asystentem jazdy autostradowej, rolety przeciwsłoneczne w tylnych oknach, regulowana tylna kanapa, a do tego wszystkiego 2 dodatkowe fotele chowane w podłodze bagażnika, bo Sorento w standardzie jest 7-osobowe. A jak jedziecie w 4 czy 5, to macie do dyspozycji ponad 800 litrów bagażnika. I to wszystko za nieco ponad 270 tysięcy złotych. Niemniej, o ile w tej cenie jest wyposażenie Prestige Line, to bądźmy szczerzy, prawdziwego prestiżu tu nie ma. Bohater numer 2. Skoda Kodiaq RS za 267 350 zł. 265 koni mechanicznych, 400 Nm, napęd na 4 koła, skrzynia DSG, tylko 6,3 sekundy do setki i maksymalnie nawet 230 km na godzinę. No przyznacie, że brzmi to jak przepis na fajnego hot hatcha. Tymczasem mamy tu bardzo przestronnego SUV-a z ponad 900-litrowym bagażnikiem. Niestety, również SUV-a, który wygląda jakby projektował go stażysta zwolniony dyscyplinarnie za przeglądanie w pracy kategorii tuning na temu. Jakość wykonania wnętrza miejscami również jest na poziomie chińskich akcesoriów. Ale można przymknąć na to wszystko oko, bo relacja ceny do osiągów, przestronności i wyposażenia jest w tym wypadku naprawdę dobra. Ten konkretny egzemplarz ma na wyposażeniu nawet czyścik do ekranu. I to nie jest żart, tylko element pakietu Technology 13, w skład którego wchodzi również duży ekran multimedialny i nawigacja. Do tego mamy pakiet Winter, czyli 4 podgrzewane siedzenia i kierownicę. Jest też pakiet Assisted Drive ze wszystkimi systemami wspierającymi kierowcę i kamerami 360 stopni. System Offroad, gdybyście zechcieli zaparkować na trawniku pod Lidlem. A do tego także hałaśliwe zawieszenie adaptacyjne DCC, reflektory Top LED Matrix, elektrycznie regulowane sportowe fotele, a nawet elektrycznie zwalniany hak holowniczy. Reasumując, dużo rzeczy w dużym SUV-ie z dużą liczbą koni, ale trzeba być też przygotowanym na duże spalanie. Jeżeli wasza psychika albo portfel tego nie dźwigną, to jest alternatywa, a nazywa się Volkswagen Tayron Airline Plus 2.0 TDI DSG 4Motion za 258 800 zł.
193 konie mechaniczne pojone olejem napędowym, napęd 4Motion, 7-biegowa skrzynia DSG i przyspieszenie do setki w niespełna 8 sekund, a do tego nieprawdopodobne 885 litrów bagażnika. Jest tak wielki, że powinien mieć własny kod pocztowy. Jeżeli chcecie mniejszy, to możecie poszukać sobie wersji 7-osobowej. Wówczas w podłodze ukryte są 2 dodatkowe fotele, na których możecie wozić na przykład te z Waszych dzieci, które mniej kochacie i macie w pompce to, że mają mało miejsca na nóżki. Tyrony za około 260 000 są już bardzo dobrze wyposażone. Ten na przykład jest w najbogatszej wersji Airline Plus, ma dołożony pakiet systemów asystujących IQ Drive High z kamerami 360 stopni, reflektory IQ Light HD LED Matrix, system nawigacji z dużym 13-calowym wyświetlaczem, pakiet stylistyczny Black, podgrzewane fotele i kierownicę. Ale teraz będzie zagwozdka. Bo gdybyście rozbili skarbonki Waszych dzieci i przypadkiem znaleźli tam 35 000 złotych, to zamiast Tyrona możecie mieć to. Tak, nowego Tuarega z 6-cylindrowym 3.0 TDI. Co prawda tym słabszym, 231-konnym, ale jednak. Nie bez znaczenia jest też fakt, że mamy tutaj stały napęd na 4 koła i klasyczny 8-biegowy Tiptronic, a nie DSG. To po prostu zupełnie inna klasa auta, nawet jeżeli jest ono gorzej wyposażone od wspomnianego Tyrona. I ma nieco mniejszy bagażnik, bo o pojemności tylko 810 litrów. Hyundai Santa Fe PHEV Calligraphy za 253 790 zł. Samochód, którego przód i tył zaprojektowały dwie zupełnie różne osoby. Na którymś etapie po prostu pokłóciły się ze sobą i przestały rozmawiać. A gdy jedna próbowała zerknąć drugiej przez ramię, żeby zobaczyć, co ta rysuje, to ta druga robiła jak w szkole. Zasłaniała całą pracę ramieniem. I tak powstało auto, którego wygląd budzi spore kontrowersje, ale z drugiej strony trudno odmówić mu braku rozpoznawalności czy charakteru. Jest po prostu jakieś, a wnętrze ma po prostu wyjątkowe. Wielkie, praktyczne, zaprojektowane z myślą o wożeniu wygodnie nawet 7 pasażerów albo 5 i ponad 700 litrów bagaży. Wyposażenie Calligraphy obejmuje absolutnie wszystko, łącznie z zamszową podsufitką, skórą nappa na fotelach, audio Bose, wyświetlaczem head-up, cyfrowym kluczykiem, 2 ładowarkami indukcyjnymi, podnóżkami w fotelach, elektrycznie regulowaną kierownicą, a nawet specjalnym schowkiem z lampą UVC do dezynfekowania przedmiotów. Nie wiem po co. Na przykład jak znaleźliście strzykawkę w lesie i zechcecie jej użyć ponownie. Santa Fe, które Wam przedstawiamy, to PHEV z napędem na 4 koła. Oprócz 160-konnego uturbionego silnika spalinowego ma jeszcze silnik elektryczny i schowany w podłodze pod przednimi fotelami akumulator o pojemności 13,8 kWh. Po nieco ponad 3 godzinach ładowania w warunkach domowych możemy przejechać tylko na prądzie 50-60 km, a jak prąd się skończy, to pojedziemy dalej w trybie hybrydowym. Co prawda niezbyt dynamicznie, bo przyspieszenie do setki z kompletem pasażerów i bagażami zajmie grubo ponad 10 sekund, ale umówmy się, jak na autobus, to wcale nie jest zły wynik. Na koniec tej części zestawienia coś, czego w cenie 250-300 tysięcy złotych nie jest w stanie zaoferować Wam absolutnie żaden producent z Europy, Japonii czy Korei. No więc już się domyślacie, że chodzi o Chińczyka. Ale nie SUV-a, tylko ogromną, prawdziwą terenówkę. Bike BJ60 Exclusive za 259 900 zł. Wygląda trochę jak nieślubne dziecko Land Cruisera i Defendera. Ma ponad 5 metrów długości i 192 cm wysokości. Zbudowany został na ramię, ma solidny napęd na 4 koła, skrzynię rozdzielczą renomowanej firmy Borg-Warner oraz skrzynię biegów ZF8 HP, czyli taką, jaką znamy choćby z BMW albo Land Roverów. Prześwit i to po załadowaniu samochodu 21,5 cm, a maksymalna głębokość brodzenia aż 75 cm. Śmiało zatem możecie gnać na przełaj zamiast asfaltem. I możliwe, że jest to najlepsza opcja, biorąc pod uwagę to, co pracuje pod maską. Chińczycy oznaczyli ten silnik jako 2.0T, gdzie T ma oznaczać turbo, ale według mnie to skrót od taki sobie. Na papierze ma 256 koni i 406 Nm, ale na swoich barkach muszą one dźwigać 2 tony 200 kg. Lekko zatem im nie jest i żeby osiągnąć setkę w czasie poniżej 10 sekund, trzeba te konie ciągnąć za grzywy, chłostać i przypalać żywym ogniem, a odwdzięczają się za to brakiem umiaru przy wodopoju.
Ale umówmy się. I tak, 260 000 złotych za prawdziwą, dużą terenówkę to i tak świetna cena. Szczególnie, że już podstawowa wersja Executive ma blokadę mechanizmu różnicowego tylnej osi, reduktor, wszystkie systemy wsparcia kierowcy, wyświetlacz head-up, niemal 13-calowy ekran multimedialny, rejestrator jazdy nawet, bezkluczykowy dostęp, podgrzewaną kierownicę, 3-strefową klimatyzację. Droższa wersja Flagship kosztuje już 299 900 zł, ale jest 7-miejscowa, ma blokadę nie tylko tylnego, ale też przedniego dyfra, tryby jazdy offroadowej, a do tego 4 fotele z masażami, wentylacją i jeszcze na dokładkę audio Harman Infinity. Wszystko to sprawia jednak, że jest jeszcze cięższa od Executive, a więc także jeszcze wolniejsza, bo do setki przyspiesza w 10,5 sekundy. I to tylko z kierowcą, bo jak zapakujecie ją po dach, to osiągi możecie zacząć mierzyć kalendarzem i to takim geologicznym. A teraz przechodzimy do używanych, dużych, rodzinnych SUV-ów w cenie poniżej 300 000 złotych. I tu będzie sporo zaskoczeń, bo sami nie spodziewaliśmy się, że w tej cenie można znaleźć takie łakome kąski, jak na przykład ten. Audi SQ7 z 2020 roku za 294 900 zł. Tak, zgadza się. Koszty paliwa i eksploatacji niskie nie będą, ale z drugiej strony mamy tutaj pod maską coś wyjątkowego. Małą elektrownię jądrową. 4-litrowe benzynowe V8 produkujące 507 koni mechanicznych. Do tego pneumatyczne zawieszenie, skrętną tylną oś, prawdziwy stały napęd Quattro, a nie jakieś Ultra. A najlepsze jest to, że samochód od nowości przejechał zaledwie 31,5 tysiąca kilometrów i ma jeszcze fabryczną gwarancję przedłużoną do sierpnia 2027 roku. Zatem można powiedzieć, że kupujemy prawie nowe, wyjątkowe SQ7 za połowę ceny nowego. Szczególnie, że ten egzemplarz jest nieźle wyposażony. Ma czerwoną tapicerkę Valcona, 21-calowe felgi, pakiet Black, reflektory Matrix LED, fotele sportowe, elektrycznie sterowane, podgrzewane i wentylowane, elektryczną klapę bagażnika, roletę też, a nawet jonizator i perfumerię na pokładzie. Na wypadek, gdyby waszym dzieciom i żonie puściły zwieracze podczas przyspieszania, bo setka na liczniku w tym wielkim SUV-ie pojawia się po zaledwie 4,1 sekundy. Wasz dom jest podobnych rozmiarów, a jednak tego nie potrafi. A jeżeli poszukujecie czegoś bardziej racjonalnego, co nie robi wokół siebie tyle hałasu, nie drażni sąsiadów, gdy stoi na podjeździe, żony, gdy zbyt ochoczo bawicie się pedałem gazu, ani księgowego, gdy trzeba zatankować, to mamy dla was idealnego kandydata. Volvo XT90 T8 Ultra Dark z 2024 roku za 293 900 zł. To model jeszcze sprzed liftingu, który miał miejsce w 2025 roku, ale za to ma niewielki przebieg, bo tylko 22 245 km. Jest oczywiście na gwarancji i w najbogatszej wersji wyposażenia oraz z najmocniejszym dostępnym napędem. T8 to PHEV, czyli hybryda typu plug-in. Pod maską pracuje benzynowe 2.0 o mocy 310 koni, a bezpośrednio na tylnej osi 145-konny silnik elektryczny. Wada takiego rozwiązania? Jak jedziecie Volvo tylko na prądzie, to jest tylnonapędowe. Ale jest też zaleta. Nie ma tu wału napędowego, więc akumulator można było umieścić nisko w podłodze. Dzięki temu bagażnik zachował pojemność aż 680 litrów, a w jego podłodze schowano 2 dodatkowe fotele. Na samym prądzie XT90 może realnie przejechać 60-70 km latem, bo zimą to takich bardziej 50 km. W trybie hybrydowym ma 455 koni łącznie i setkę robi w 5,4 sekundy. Ale po rozładowaniu akumulatora sporo pali. 9-10 litrów benzyny podczas przepisowej jazdy ekspresówką. Ten konkretny egzemplarz ma m.in. pneumatyczne zawieszenie, 22-calowe felgi, prawdziwą skórę na fotelach, kamery 360 stopni, doskonałe audio Bowers & Wilkins, podgrzewaną tylną kanapę i kierownicę i wiele innych dodatków. Volvo nie ma na pewno takich właściwości jezdnych jak jego niemieccy konkurenci. W zasadzie nie ma żadnych właściwości jezdnych. Nie ma też 6 czy 8 cylindrów. Jego wnętrze trąci już trochę myszką, ale w przeciwieństwie do nich zestarzało się po prostu dobrze. Jako duży, rodzinny, praktyczny i bezpieczny SUV sprawdza się po prostu świetnie i nie będzie kłuł sąsiadów w oczy, w przeciwieństwie do kolejnego bohatera. BMW X5 40i xDrive z 2022 roku za 284 900 zł.
Ten przedliftowy egzemplarz ma 3,5 roku i ponad 105 tysięcy kilometrów przebiegu, a mimo to kosztuje niemal 300 tysięcy złotych. Zawdzięcza to prawdopodobnie legendarnemu sześciocylindrowemu silnikowi B58, który słynie nie tylko z trwałości, ale też z tego, że lubi podkręcanie. Tabun 340 koni bardzo łatwo, szybko i dość tanio można rozmnożyć i mieć ich w okolicach 450. A wówczas X5 40i staje się atrakcyjną alternatywą dla X5M. Tylko zdecydowanie mniej kosztowną w eksploatacji, bardziej komfortową i jednocześnie mniej ostentacyjną. Ale nawet jeżeli poprzestaniecie na tych fabrycznych 340 koniach, to powodów do narzekania nie będziecie mieli. 100 km na prędkościomierzu pojawia się po niespełna 6 sekundach. Wersja przedliftowa ma też tę zaletę, że przynajmniej moim zdaniem ma mniej cyfrową, za to bardziej ergonomiczną, przejrzystą i intuicyjną deskę rozdzielczą oraz multimedia. Są przyciski, są pokrętła, a nie tylko ekrany jak w egzemplarzach po 2023 roku. Wyposażenie? M.in. pakiet sportowy M z adaptacyjnym zawieszeniem, dach panoramiczny, audio Harman Kardon, wentylowane fotele, reflektory laserowe, wyświetlacz head-up, fotele komfortowe i naprawdę piękna orzechowa skóra. Mówiąc krótko, ładna konfiguracja z nutką sportu. A jeżeli wolicie więcej świecidełek, kolorów, cekinów, które pasowały będą do Waszego Rolexa, to powinniście celować w to. Mercedes GLE 400D Furmatic Coupe z 2021 roku za 269 900 zł. Jedyny SUV coupe w naszym zestawieniu. Wygląda trochę jak załatwiający potrzebę pies, ale ponoć niektórzy lubią takie wynalazki. Grunt, że mimo opadającej linii dachu mieści 655 litrów bagaży. Auto ma 88 tysięcy kilometrów przebiegu, jest świetnie utrzymane, oczywiście na bieżąco serwisowane w ASO, a lista wyposażenia jest długa jak litania do wszystkich świętych. Poprzedni właściciel zaznaczył w konfiguratorze prawdopodobnie wszystkie opcje. Fotele z wentylacją i masażami są. Burmester jest. Podgrzewana kierownica też jest. Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne jest. Kamery 360 stopni są. 22-calowe felgi AMG są. Pakiet Energizing Plus jest. Pakiet wyciszenia wnętrza jest. Wyświetlacz head-up też jest. Mówiąc krótko, jest nie tylko wszystko to, czego potrzebujecie, ale też wszystko to, czego nie potrzebujecie. Na uwagę zasługuje również fakt, że to GLE nosi oznaczenie 400D, a to oznacza, że napędza je sześciocylindrowy diesel, który ma 330 koni i 700 Nm. Setka na liczniku pojawia się po 5,7 sekundy, a spalanie pozostaje na tyle rozsądnym poziomie, że 85-litrowy bak pozwala przejechać Wam na raz 800-900 km bez wyrzeczeń, jeżeli chodzi o wciskanie gazu. Natomiast jeżeli mniejszą wagę przywiązujecie do osiągów, a od używanego auta tej klasy oczekujecie przede wszystkim świętego spokoju, to możecie szukać tego. Lexus RX 350h z 2023 roku za 255 tysięcy złotych. Na findcar.pl aktualnie jest prawie 70 używanych pewnych RX-ów w cenie od 250 do 300 tysięcy złotych, więc możecie przebierać w nich jak w skrzynce z pomidorami w Biedronce, wypatrując tych najdorodniejszych. Nasz wybór padł na najtańszego. Dwuletni egzemplarz z przebiegiem zaledwie 47 tysięcy kilometrów, który ma oczywiście gwarancję. Co więcej, można ją wydłużyć aż do 2033 roku lub 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Warunek: raz w roku trzeba serwisować auto w ASO Lexusa. Podkreślmy to raz jeszcze. RX w wersji 350h to auto dla ludzi, którzy oczekują świętego spokoju, a nie emocji rodem z serialu Stranger Things. Lexus to bardziej film obyczajowy niż thriller. Hybrydowy napęd ma 250 koni i zapewnia przyspieszenie do setki w czasie 7,9 sekundy. Choć auto ma napęd na 4 koła i Ford, to za obsługę tylnej osi odpowiada jedynie skromny silniczek elektryczny, który ma kilkadziesiąt koni. Wystarczy, żeby podjechać pod ośnieżoną górę, ale nie wystarczy do zabawy na śniegu. Za to bagażnik o pojemności 612 litrów powinien wystarczyć każdemu. Podobnie jak wyposażenie wersji Prestige obejmujące m.in. 21-calowe felgi, tapicerkę z naturalnej skóry, tempomat adaptacyjny, ogrzewane i wentylowane, elektrycznie regulowane fotele, elektrycznie sterowaną i podgrzewaną kierownicę, kamery 360 stopni czy wyświetlacz head-up. Brzmi jak przepis na spokojną, kojącą podróż i w istocie tak jest. Gdybyście jednak
zapragnęli trochę więcej emocji, to za 20 tysięcy złotych więcej znajdziecie wersję plug-in 450H+, która ma już 309 koni i setkę robi w 6,5 sekundy. A jak dołożycie kolejnych 10 tysięcy złotych, to możecie ustrzelić topowego 370-konnego RX 500H z lepszym napędem na 4 koła, adaptacyjnym zawieszeniem i skrzynią, która, uwaga, zmienia biegi. Szok! I tak dojechaliśmy do końca dzisiejszego zestawienia. Jak sami widzicie, dysponując kwotą 250-300 tysięcy złotych, możecie mieć naprawdę dużego, nowego SUV-a jakiejś popularnej marki, albo w podobnych pieniądzach mocniejszego, szybszego, bardziej prestiżowego, ale kilkuletniego SUV-a klasy premium. Ale też pewnego i sprawdzonego, bardzo często jeszcze na gwarancji. Bo na findcar.pl są tylko takie auta. Sprawdzone, pewne, wyłącznie od autoryzowanych dealerów. A jeżeli szukacie okazji po Niemcu, który płakał jak sprzedawał, to niestety w wyszukiwarkę musicie wstukać zupełnie inny adres.